Witam wszystkich. Opowiemy, co wydarzyło się w ostatnim odcinku i co będzie się działo w nowym odcinku. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Ciepło miłości rozchodzi się po mrocznych korytarzach rezydencji, lecz złowrogie plany węża zagrażają pokojowi. Wieczorem Orchun i Hire jedzą lody na zewnątrz. Orchun mówi: trzymałeś dystans, byłeś ze mną, ale byłeś odległy, to było dla mnie trudne. Bałam się, że coś ci się stanie, ale masz rację, uśmiecha się Hire. Mam sekret, nie możesz mnie znaleźć, żartuje. Orchun całuje Hire i mówi: nie wiesz, jak uciec, dlatego cię znalazłem. Afife dzwoni i mówi: porozmawiamy, jak wrócisz do domu. Orchun: czy to ważne? Kiedy zapytałem, Afife powiedział: powiem ci, jak tu dotrę. Wracając do rezydencji, Orchun i Hire widzą zszokowanego Afife'a. Afife krzyczy do Eylul: odejdź, widziałam twoją prawdziwą twarz, rozmawiałaś z Yuxel na ulicy. Eylul: ktoś znowu miał sen. On temu zaprzecza. Afife wskazuje na telefon i mówi: zrobiłem ci zdjęcia, jesteś oszustem. Kiedy Orchun i Hire przybywają, Afife mówi: oni też poznają prawdę, ale Eylul popycha ją, gdy schodzi po schodach. Afife mdleje, Eylul mówi: Afife Han. Krzyczy. Orchun dzwoni po karetkę, jadą do szpitala. Lekarz stwierdził: badania nie wykazały niczego poważnego, ale może minąć trochę czasu, zanim wróci do zdrowia ze względu na swoją chorobę. Powinienem pójść do domu i usunąć to zdjęcie, myśli Eylul. Mówi do Haeri: wszystko wydarzyło się tak szybko, że upadła, próbując ją przytrzymać. Czy mogę wrócić do domu? W głowie mi się kręci. Chociaż Hire mówi: idź do lekarza, Eylul odpowiada: to minie, jeśli odpocznę, i wzywa samochód. Kiedy Erhen dzwoni do Orchuna i mówi: przyjechałem do szpitala, Orchun odpowiada: Yuxel jest na zewnątrz, nie zostawiaj go samego. Afife budzi się i mówi: Eylul przytuliła Yuxel, ona kłamie. Orchun patrzy na Eylul ze złością. Eylul mówi: nie wychodziłam z domu, Afife Han miała sen, myślała, że jestem w twoim pokoju i poprosiła mnie, żebym to ukryła. Afife krzyczy: wykorzystałeś moją chorobę i oszukałeś mnie, to ja zrobiłem te zdjęcia. Orchun dzwoni do Behie i mówi: wyślij ostatnie zdjęcie na telefon mojej mamy. Kiedy Behie mówi: telefon jest zepsuty, nie włącza się, Orchun mówi do Erhana: zanieś go do serwisu i oddaj, gdy się włączy. Hire wyprowadza Eylul na zewnątrz, Eylul płacze i mówi: ciężko jest być oskarżoną w ten sposób, i idzie do łazienki. Podczas gdy Hire czeka przy drzwiach, Eylul ucieka. Orchun blokuje jej drogę w windzie i pyta: dokąd? Pyta. Chociaż Eylul mówi: idę wyjść na świeże powietrze, Orchun odpowiada: to nie jest odpowiedni moment, i zabiera ją do Afife. Erhen przynosi telefon, ale zdjęcie zostało usunięte, co powoduje podejrzenia Orchuna. Behie: czy Afife Han miał sen? Pyta naiwnie. Hire mówi do Sari: twoja babcia czuje się dobrze, nie martw się, ale ona się martwi. W domu w mieście plany Ezize wpadają w sidła Gurbuza. Pewnej nocy w tajnym domu Aziz zapytał Gurbuza: czy będziesz współpracować? Pyta. Gurbuz mówi: nie sprzedam szefa, on ma ludzi wszędzie. Jeśli dowie się, że jestem policjantem, zabije też ciebie, ostrzega Aziz. Gurbuz powiedział: myślałeś, że będę żebrać. Sprzedałem szefa, ale co będzie dalej? Czy będę sprzedawał szaliki? Krzyczy. Aziz powiedział: nie jesteś w pozycji, by się targować. Myślałeś o SE. Mówi i wyciąga pistolet. Gurbuz: czy będzie tak samo jak wcześniej? Wziął pistolet i powiedział: a co jeśli cię zastrzelę? On grozi. Kiedy Aziz mówi: kula trafi nie tylko mnie, ale także ciebie i SE, Gurbuz odpowiada: zawarliśmy umowę. Aziz powiedział: czy mam zamówić tortillę? Pyta. Gurbuz śmieje się: chcę też pikantnego soku z rzepy.
Rano, kiedy Elif widzi Azizę w drzwiach, mówi: nie przyszedłeś wczoraj wieczorem, martwiłam się. Napijmy się herbaty, porozmawiajmy w ogrodzie, mówi Aziz, wdychając zapach Elif. W ogrodzie Elif zapytała, czy stało się coś złego. Pyta. Aziz mówi, Gurbuz dowiedział się, że jestem policjantem, ale zgodziliśmy się, że złapie szefa. Elif, dlaczego miałby pomagać? Zapytany Aziz odpowiada, nie ma innego wyjścia, szef nie pozwoli mu żyć. Elif mówi, modlę się, żeby wszystko skończyło się bez kłopotów. Susan ich zobaczyła i zapytała Elif, o czym rozmawialiście? Pyta. Elif odrzuca tę propozycję, mówiąc, Aziz porozmawia z twoją siostrą. Niech mi powie, o czym będzie mówił, mówi Susan ze złością. W południe w biurze Gurbuza Aziz mówi, od kiedy zjadłeś tortillę, wziąłeś się w gaść. Gurbuz powiedział, dostałem 2 kule w brzuch, czy to mnie złamie, żartuje. Kiedy sugeruje, jeśli staniemy plecami do siebie, zostaniemy królami świata, Aziz odpowiada, nie miejcie pustych marzeń, róbcie, co mówię. Człowiek szefa łapie Gurbuza i grozi mu, doszedłeś do końca drogi. W sali dworu miłość Orhuna i Hayeri przypomina źródło, lecz zdrada Eylul pachnie burzą. Rano Orhun mówi do Hayeri, ten kwiat zbladł w porównaniu ze swoim pięknem. Nadejdzie dzień, kiedy moja uroda przeminie, żartuje Hire. Orhun obejmuje ją i mówi, będziesz najpiękniejszą staruszką. Będę najszczęśliwszą babcią na świecie, mogąc się z tobą zestarzeć, mówi Hire. Afife jest zdeterminowany i mówi, w telefonie nie ma żadnego zdjęcia, jest w tym jakiś podstęp, mam Eylul pod ścisłym nadzorem. Od ostatniego incydentu robię więcej zdjęć, dodaje. Eylul jest wściekła, mówi, ta zdegenerowana kobieta wciąż jest podejrzliwa i układa plan, jak ośmieszyć Afifę A. Orhun, wrześniu, pomóż. Słyszy krzyk. Eylul, który skrzywdził Afifę, zwiększa podejrzenia Orhuna. W domu miejskim Aziz rzuca wyzwanie człowiekowi szefa. Wszyscy nazywają cię wielkim szefem, ale jesteś tchórzem. Mężczyzna krzyczy, urwijcie im głowy, nie okazujcie litości. Aziz ratuje Gurbuza i buntuje się przeciwko szefowi. Gurbuz mówi, teraz ci ufam i wspólnie z Azizem opracowują plan złapania szefa. Elif, czy jesteś w niebezpieczeństwie? Jeśli zapyta, Aziz odpowie, wszystko jest pod kontrolą. Jeśli Kunit powie Elif, jesteś na złej drodze co do Azizę, Elif odpowie, kocham go. Susan, znalazłaś moje bransoletki. Gdy pyta Akifa, ten odpowiada, co się dzieje z twoim ojcem? On to zgłosi jako kiedy złapiesz szefa. Jeśli zapyta, bardzo wkrótce Aziz odpowie. Jeśli Aziz dowie się, że szef przyjedzie w dniu ślubu, zastawi pułapkę na Gurbuza. Drzwi rezydencji otwierają się, kryjąc w sobie tajemnice i zmagania. Czy Eylul będzie w stanie odeprzeć podejrzenia Afifea? Czy Orhun będzie w stanie ochronić swoją matkę? Czy Aziz zdoła pokonać wielkiego bossa? Kiedy miłość i zdrada wstrząsają rezydencją i domem, na widzów czeka zapierająca dech w piersiach przygoda.